Witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku opowiemy o czymś całkowicie nowym. Jeszcze niedawno testowaliśmy nową Teslę Model Y w wersji standard, a tutaj za oceanem pojawił się już Cybertruck w wersji standard. Oglądajcie! Pojawiła się więc wersja Cybertrucka w cenie $59 990, co na nasze daje od 240 do 250 tysięcy w zależności od kursu. A kurs teraz jest przy okazji sprzyjający. Przypominam, że nagrywamy ten materiał pod koniec lutego 2026 roku. Być może niebawem w ogóle nie będzie o czym rozmawiać, bo Tesla zrezygnuje z produkcji Cybertrucka, ale na tą chwilę wygląda, że próbuje walczyć o rynek. W materiale odniosę się do dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że musimy porozmawiać o tym, dlaczego Tesla podjęła taką decyzję i stworzyła taki produkt, a drugi temat to, czy ten produkt ma sens. No i pierwsza rzecz, dlaczego Tesla moim zdaniem podejmuje takie decyzje. Ja się osobiście zaczynam już trochę martwić w ogóle, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z Teslą, bo Tesla zaczyna podejmować takie decyzje, które charakteryzują firmy, które wpadają w panikę. Czyli Tesla zamiast podchodzić do tematu racjonalnie i szukać jakiegoś rozwiązania, szczególnie, że wciąż Tesla dysponuje bardzo dużą ilością pieniędzy i możliwości rozwojowych, no to Tesla wrzuca coraz tańsze produkty, coraz bardziej odchudzone, które w domyśle mają konkurować, nie wiem, z Chińczykami, może z markami europejskimi i owszem, na jakiś czas oczywiście jest to rozwiązanie, natomiast nie wygląda, żeby było wystarczające. No i zobaczymy oczywiście, jak będą wyglądały wyniki sprzedaży Tesla Model Y Standard. Tesla co chwilę zmienia nazwy, co chwilę zmienia konfigurator, a to doszła wersja long range, a to doszła teraz chyba wersja już 4-napędowa Tesla Model Y Standard. Także przekonamy się, gdzie to się skończy, abstrahując, że produkt ostatecznie po testach wyszedł nie najgorzej. No i nagle pojawia się Cybertruck. I Cybertruck występuje w zasadzie w wersji standard. Nie ma tylnego ekranu, nie ma wentylowanych siedzeń, koła 18-calowe, czyli też taka wybiedzona wersja Cybertrucka, ale tutaj mamy jednak, za tą cenę dostajemy coś, co każdy Polak lubi najbardziej, czyli dostajemy wygląd Cybertrucka, bo tutaj nie zmieniono zewnętrznego wyglądu, czyli mamy ciągle tą samą bryłę, te same materiały, nie został nagle Cybertruck zrobiony z aluminium, czy na przykład, nie wiem, z jakichś zwykłych blach, tylko cały czas jest to stal kwasowa, konstrukcja jest wykonana z castów. No i kolejny powód, wydaje mi się, jest taki, że trzeba jednak zwiększyć wolumeny produkcyjne, no bo rok do roku sprzedaż Cybertrucka spadła dwukrotnie, tam bodajże w zeszłym roku sprzedało się go coś pod 25 tysięcy, co świadczy o tym, że ta dynamika sprzedaży spada, tak? Czyli ludzie są coraz mniej zainteresowani tym produktem, nie dziwne to jest absolutnie. Produkt nie zdobył szerokiej rzeszy odbiorców, a dodatkowo borykał się z bardzo dużą ilością problemów. Ja też nadmienię, że pomimo tego, że tych Cybertrucków u nas nie jest za wiele, przez nasze ręce przewinęło się, teraz licząc chyba 20 parę sztuk. Mówię o całym EV Repair, nie tylko EV Repair w Piasecznie. I nie tylko w Polsce, żeby nie było. No i na te 20 parę sztuk, myślę, że takich awarii krytycznych możemy powiedzieć, że mamy ponad 25%. Czyli ponad 6 Cybertrucków miało krytyczne awarie, z czego większość kwalifikowała się do wysłania ich na gwarancji do Stanów Zjednoczonych, a w jednym przypadku trzeba było na miejscu naprawiać baterię. I nikomu nie życzę takiej awarii w jego Cybertrucku. Ale tutaj w tej sytuacji przy okazji absolutnie, to już tak na nawiasie, odradzam Wam kupowanie Cybertrucka bez gwarancji, czyli z kopartu bezwypadkowego. Ten samochód jest zbyt drogi w naprawach, bateria jest zbyt duża i zbyt ciężka i naprawdę nie chcecie być uwiązani do jakiegoś podrzędnego warsztatu, który później będzie Wam walił jakieś ściemy. To jest ciężka robota, części są trudno dostępne, a psują się właśnie części krytyczne. Czyli te przypadki, które my mieliśmy, to były przypadki związane z silnikami tylnymi i z bateriami. Mam wrażenie, że Tesla podejmuje krytyczny ruch mający na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży. Czyli albo jest to wywołane nadmiarem produkcyjnym, czyli Tesla ma linie produkcyjne, którym musi zapewnić odbiór komponentów, chociażby kasty. Tak, ja nie wiem, czy pamiętacie, jak byłem we Fremont, pokazywałem Wam taką przebitkę, może uda się ją tutaj pokazać na materiale, gdzie tych kastów leżało po prostu gigantyczne ilości, bo już wtedy prawdopodobnie sprzedaż Cybertrucka była niewystarczająca i tych kastów tam leżało parę tysięcy sztuk. Więc prawdopodobnie, jeżeli ta sprzedaż spada dalej, no to Tesla ma ciągle gdzieś takie problemy, tak? Czyli na niektórych kierunkach produkcyjnych ma nadpodaż. Ma za dużo kastów, nie wiem, za dużo blach
i musi to po prostu wyprztykać się z tego. Tak jak nie ma problemu z ekranami, nie ma problemu z tylnymi ekranami, bo można to stosować zamiennie do innych modeli, albo może mają to inaczej zakontraktowane, tak w przypadku blach czy castów robią to sami we własnej fabryce. Mają jakiś rytm pracy, mają jakieś zmiany, no i oni to po prostu produkują. I mają to później i muszą coś z tym zrobić, więc prawdopodobnie jest to ruch mający na celu wyzbycie się nadwyżek albo wyrównanie produkcji. Czyli ilość sprzedana musi być taka, żeby produkcja mogła działać pełną parą. I oczywiście jest to rozsądny ruch z tej perspektywy, tylko obawiam się, jaki to będzie miało odbiór w kontekście takim, że jednak Tesla po raz kolejny do swojego line-upu dokłada produkty tylko i wyłącznie tańsze. Czyli nie dokłada nam tutaj produktów, które niosą ze sobą jakieś istotne technologiczne zmiany. Choć Cybertruck takim produktem w jakimś zakresie był, tak ten nowy Cybertruck, no to jest odchudzona wersja. Moje zdanie w temacie jest takie, podsumowując jakby powody, dlaczego Tesla do tego podchodzi, przede wszystkim zapewnienie ciągłości produkcji. Myślę, że upłynnienie nadprodukcji komponentów. Myślę, że też walka o rynek w jakimś sensie, chociaż nie jestem w 100% przekonany. Raczej bym odnosił się do tej pierwszej, do tego co mówiłem wcześniej, czyli do nadprodukcji komponentów albo inaczej, do wyrównania produkcji, niż do tego, że Tesla walczy o jakiś rynek. Myślę, że Tesla już być może nawet pogodziła się z tym, że Cybertruck rynku pick-upów, i pick-upów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych nie zawojuje. Produkt jest po prostu zbyt dziwny. W owym czasie, kiedy powstawał Cybertruck, wszyscy tak głęboko wierzyli w nieomylność Tesli i jakby to, że Tesla wyznacza trendy w elektromobilności i ogólnie w motoryzacji już prawie, to powodowało, że wszyscy wierzyli w Cybertrucka. Mało tego, ja nawet szczerze mówiąc, mimo iż Cybertruck ma powiedzmy trochę kontrowersyjną bryłę w kontekście samych rozwiązań w tym samochodzie i rynku, który został zaadresowany, no bo jednak rynek pick-upów w Stanach Zjednoczonych jest gigantyczny, miałem wrażenie, że Tesla może odnieść sukces albo przynajmniej zrobić coś, co będzie się sprzedawało. No i niestety rynek odpowiedział na to w zupełnie inny sposób. Rynek tego nie zaakceptował. Dodatkowo ten produkt, on na początku miał być wystawiony też w wersji tylnonapędowej, która miała być tańsza. Ten produkt, nie wiem, czy on w ogóle się pokazał. Tutaj poprawcie mnie, bo powiem szczerze, nie śledziłem tej historii, ale chyba takiej wersji w ogóle tylnonapędowej nie było. Więc nie było taniej wersji Cybertrucka na początku, no a teraz się pojawia. Dobrze, że AWD. No i odchodząc teraz już od tego tematu, dlaczego Tesla to robi, no bo Tesla, tak jak mówiłem, miała tych swoich parę, moim zdaniem, motywacji. Przypominam, walka o rynek, utrzymanie produkcji, utrzymanie też pewnego punktu cenowego, bo jednak wraz z końcem produkcji S i X Tesla znika z pewnego punktu cenowego i znika z pewnego poziomu produktu, tak? Czyli Tesla zostaje tylko z produktem masowym. Tesla Y, Tesla Model 3 to nie są produkty w ogóle w żaden sposób premium. No Cybertruck oczywiście też nie jest produktem premium, ale przynajmniej jest produktem, który jest w jakiś tam sposób spozycjonowany cenowo. No i teraz, czy ten produkt ma szansę się sprzedawać? No moim zdaniem tak. Myślę, że Cybertruck za 240 tysięcy, czyli inaczej za 60 tysięcy dolarów już dla zaokrąglenia, w stosunku do tej wersji premium, znowu odnoszę się oczywiście do line-upu Tesla Model Y. Mówię o tym Cybertrucku w wersji pełnej. Mimo iż nie ma zawieszenia pneumatycznego, ma zwykłe zawieszenie na sprężynach śrubowych, co akurat w terenówkach i w pick-upach, nie jest niczym złym. Mało tego, w pick-upach dotychczas, a może i nadal, stosowało się z tyłu jeszcze nawet resory piórowe. Tak, i ten samochód dopiero zaczynał jeździć, jak miał z tyłu na pace obciążenie. Jest to samochód użytkowy, to nie jest samochód, który ma służyć jako samochód do lansu na mieście. A wydaje mi się, że dotychczas właśnie do takiego celu służył. No i dostajemy samochód w wersji takiej użytkowej, czyli takiego Hiluxa, czy Hiluxa, poprawcie mnie. Czyli samochód na standardowym zawieszeniu, bez bajerów, bardziej dostosowany do takiej właśnie cięższej pracy, za dużo mniejsze pieniądze. Więc moim zdaniem dla tych wszystkich, którzy wstrzymywali się z zakupem Cybertrucka, czy nawet używanego, tak? Mamy spory rynek wtórny, czy nawet powypadkowego, to ten Cybertruck jest doskonałym rozwiązaniem. Czyli jeżeli nawet wy mieliście taki chory plan, szalony, żeby kupić sobie Cybertrucka, no to teraz go kupcie. Jak już musicie kupić tego Cybertrucka, to kupcie taką wersję. Na zewnątrz, to będzie ulubiony samochód Polaków. Na zewnątrz będzie wyglądał jak Cybertruck. Nikt nie odróżni, czy to jest tamten, czy ten Cybertruck. To już trzeba będzie naprawdę się przyjrzeć, czy popatrzeć na rozmiar kół, żeby się zorientować, że mamy do czynienia z bieda wersją.
będziecie emanować Cybertruckiem na zewnątrz, a zapłacicie pieniądze mniejsze niż za Cybertrucka powypadkowego na koparcie, czy używanego gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych w wersji pełnej. Dodatkowo będziecie mieli pełną gwarancję, tak i na silniki, jak i na baterie. Niniejszym deklaruję, że pierwsza osoba, która dostarczy nam taki samochód, mówię o tego Cybertrucka w wersji bieda, to my dokonamy konwersji tego samochodu za darmo, wliczając tylko koszt materiałów, czyli nasza praca, a tutaj w tym wypadku akurat praca to jest największa część tego całego zagadnienia, będzie za darmo. Także serdecznie Was zapraszamy i mam nadzieję, że będziemy w stanie na bazie takiego czegoś nakręcić materiał, pewnie nie wcześniej niż za parę miesięcy. Należy też dodać, że Tesla obniżyła przy okazji cenę najdroższego Cybertrucka i ta cena wróciła do $99,000. Tesla ewidentnie wykonuje ruchy konkurencyjne, chociaż moim zdaniem akurat w przypadku najmocniejszej konfiguracji niespecjalnie ma to sens. Tak jak powiedziałem, ostatnie ruchy Tesli w ogóle troszeczkę zaczynają mnie dziwić. Odnoszę wrażenie, że te ruchy są paniczne, nieskoordynowane i tak trochę to wygląda, jakby właśnie właściciel firmy zupełnie stracił zainteresowanie tym, co się dzieje w Tesli i całkowicie poświęcił, czy skierował swoją uwagę zupełnie na inne tory. Mam nadzieję, że tak nie jest. Natomiast tak jak powiedziałem na jakimś odcinku wcześniejszym, właśnie związanym m.in. z rozwojem Tesli, w ogóle z tym, co się w Tesli dzieje, zaczynam się poważnie martwić. Słuchajcie, liczę na Wasze zdanie na temat tego bieda Cybertrucka. Dyskutujemy na dole, szanujemy się wzajemnie. Dziękuję Wam za oglądanie, a przy okazji zapraszam do subskrybowania naszego kanału, bo Wasze subskrypcje powodują, że chce mi się ciężej pracować. Trzymajcie się, cześć!